Powiem naprzód, jak to było. Otóż było to tak, że w pewnym momencie właśnie miało być ostatnie przedstawienie i przybiegli do mnie tam jacyś komandosi, Tereska Bogucka, Witek Górecki, ktoś jeszcze, i powiedzieli mi, że właśnie ma być to ostatnie przedstawienie, jutro czy pojutrze, i jakaś młodzież, nasi znajomi ze szkoły teatralnej głównie, szykują się zrobić demonstrację. Ma być plakat, transparent, żądamy dalszych przedstawień i potem wezwać publiczność, żeby udała się pod pomnik Mickiewicza tłumem. Myśmy byli przeciw demonstracji wówczas. To było nasze październikowe doświadczenie. Uważaliśmy, że to nie jest miejsce i czas, że to się podkładamy pod pałki, a niewiele osiągamy. Mały zasięg jest tego, co my możemy zrobić taką demonstracją. No ale ja mam taki obyczaj od dawna, już z harcerstwa zapewne wyniesiony, że nie należy mówić nie, a to najwyżej składać inną propozycję, lepszą. W związku z tym wpadłem na pomysł petycji. Tą petycję od razu na miejscu zredagowali. Mówiła ona, że odcinamy się od, że protestujemy przeciwko zdjęciu dziadów, niszczeniu, czy zakazywaniu, czy tłumieniu postępowych tradycji narodu polskiego. Chcieliśmy się tu odciąć od całej możliwych nacjonalistycznych historii z tym faktem związanych, bo trzeba powiedzieć, że nasza młodzież była bardzo właśnie uwrażliwiona na nacjonalizm, na te nacjonalistyczne nastroje. I dlatego nie było wcale pewne, czy jak się komandosi zbierą, żeby uchwalić, to taka była zasada, to taki problem takiego ruchu, który nie jest niesformalizowany, nie ma do niego przynależności. Bardzo dobra zasada ruchu dla agitacji, propagandy, dla rozpowszechniania się. To niesłychanie dobrze taki ruch działa, ale on ma tą słabość, że jest im bardzo trudno podejmować decyzje, tak żeby one były demokratyczne, bo kto ma uczestniczyć? Kto musi uczestniczyć w decyzji? Kto ma prawo podjąć decyzję? No więc tak przychodziło kilkanaście, dwadzieścia parę osób i one podejmowały decyzje, ale oczywiście inni mogli zaprotestować. Dlaczego tamci za? I to jest ten problem, który mocniej wyjdzie jeszcze przy korze, bo to jest taki problem taktyki ruchu niesłychanie ważny. Otóż miało to być, musiało, no nie mogliśmy to w 5 czy 6 osób ruszyć, trzeba było też zebrać ten cały aktyw komandowski i nie było wcale takie pewne, czy ci komandosi przyjmą tą zbieranie petycji. To ważne, to się zaraz okaże, dlaczego ważne, ten problem. Niemniej to ten pomysł z petycją wymyśliliśmy przed południem, tam oni pobiegli tłumaczyć tym, co szli na dziady, żeby nie robić demonstracji, a demonstracja się odbyła. Nasi ludzie zresztą też w niej wzięli udział, zostali następnego dnia rano zatrzymani i w momencie, kiedy zostali zatrzymani, zebraliśmy się w składzie tych, którzy ocaleli z pogromu. Ja nie byłem na tym przedstawieniu. I postanowiliśmy, że ja wtedy powiedziałem, to trzeba zbierać petycje. Już podpisy, bo to będzie sposób informowania młodzieży Warszawy, o co chodzi, i mobilizowania jej do obrony tych, którzy siedzą. To jest najlepszy sposób. I to znowu zasada taktyczna, która potem wielką rolę odgrywała w korze, że na każdą ich ofensywę odpowiada się kontratakiem. Nie biernie, tylko kontratakiem. Nie o uwolnienie, tylko o przedstawienia występujemy w tym wypadku. Ta aktywność, ta wychodzenie do przodu, na tym to polega. No i zaczęliśmy zbierać petycje bez decyzji wszystkich. Chłopców wypuszczono po parę godzin, chłopców i dziewczyny wypuszczono po paru godzinach. Przez kolegia dostali po kilkadziesiąt tysięcy z grzywny, pieniądze demonstracyjnie na dziedzińcu uniwersytetu zbierano. Petycja była w imieniu Akademicka Młodzież Warszawy. Zaczęto je zbierać na Politechnice, na SGGW, na wszystkich uczelniach. Było to bardzo trudne, bo już była sesja, kończyła się sesja. No niemniej stało się coś, co Karol, przed czym Karol jakby ostrzegał. Karol zawsze mówił, oni nam zrobili kordon sanitarny wokół uniwersytetu. My mamy teraz wolność i demokrację na uniwersytecie, ale jak wyjdziemy poza ten kordon, to nas złamią. Myśmy wtedy w tym momencie kordon sanitarny złamali. To nie o to chodzi, żeśmy poszli zbierać te petycje po tych akademikach i domach i innych uczelniach. To dużo ważniejsza sprawa jest. Dużo ważniejsza. Polega ona na tym, że nagle stało się jasne dla całej Polski zupełnie, że są tacy, którzy walczą. O co walczą? O tradycje narodowe przeciw zdjęciu dziadów. Nagle dali nam wiatr w żagle.